Cześć, witam serdecznie. Chciałem zaprosić na wycieczkę do Florencji, jednego z najpiękniejszych, najważniejszych miast we Włoszech, położonych w regionie Toskania. Pierwszym miejscem, którym polecam, jest plac San Lorenzo. Na tym placu znajduje się głównie bazylika, jak i kaplica, która jest swoistym mauzoleum książąt Toskanii. Tak zwanego obserwatora tak zafascynowały gwiazdy, że zapomniał się ubrać. Bazylika była budowana w latach 1419 do lat 80. XV wieku. Zmierzamy do targu centralnego w Florencji. Tutaj super różności i smakowitości. Florencja uważana jest za kolebkę renesansu. To właśnie tutaj tworzyli tacy artyści jak Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Dante Alighieri czy Machiavelli. Dochodzimy do placu San Giovanni. Baptysterium San Giovanni nosi tytuł bazyliki mniejszej. Jest najstarszym budynkiem usytuowanym na Plaza San Giovanni. Powstał pomiędzy IV a VI wiekiem. Katedra Santa Maria del Fiore, zbudowana w miejscu wcześniejszego kościoła katedralnego Santa Reparata IV wieku. Do XIII wieku mieszkańcom miasta służyło baptysterium i kilka małych kościołów. Dopiero w 1296 roku podjęto decyzję o budowie katedry według projektu architekta Arnolfa di Cambio. Z daleka katedra wygląda, jakby była pomalowana. Jednak jak podejdzie się nieco bliżej, można zobaczyć bogactwo szczegółów. Architektura jej łączy styl gotycki i renesansowy. Kopuła to arcydzieło inżynierii, była największą kopułą na świecie w czasach jej powstania. Do dziś zachwyca swoją konstrukcją bez użycia rusztowania. Fasada katedry z kolorowego marmuru została ukończona dopiero w XIX wieku. W katedrze znajduje się zegar liturgiczny z XV wieku. Większość witraży zaprojektowali wybitni artyści renesansu, m.in. Donatello, Ghiberti, przedstawiając scenę z życia Maryi, Chrystusa i świętych. Posadzka wykonana jest z kolorowego marmuru, w geometryczne wzory tworzy efekt perspektywy i głębi. Freski kopuły przedstawiają sąd ostateczny, zostały wykonane w 1572 do 1579 roku. To dzieło Giorgia Vasariego i Federico Zuccariego. W podziemiach katedry znajdują się pozostałości wcześniejszego kościoła, jak również stare grobowce. Kontynuujemy zwiedzanie, delektując się pięknym uliczek. Plac della Repubblica istniał już w czasach rzymskich jako forum, a przez wieki był ważnym ośrodkiem handlowym i społecznym. Obecny wygląd zawdzięcza XIX-wiecznej przebudowie, kiedy Florencja była stolicą Włoch. Rzuca się tutaj w oczy łuk triumfalny, brama z napisem upamiętniającym przebudowę placu.
Plac della Signora z charakterystyczną fontanną Neptuna. W przeciwieństwie do gdańskiego Neptuna, ten Neptun nie posiada atrybutu władzy, czyli tak zwanego trójzęba. Palazzo Vecchio to jedna z najważniejszych budowli we Florencji. Jest to monumentalny ratusz i symbol świeckiej władzy miasta. Obok pałacu jest Loggia dei Lanzi. Jest to niewielka, otwarta budowla. Łuki arkad spierają się na masywnych filarach o bogato sprofilowanych trzonach. Na placu tym znajduje się Muzeum Gucci'ego, albo jak to woli współczesna nazwa Gucci Garden. Ten pomnik postawiony chyba czasom współczesnym. Chciałem polecić miejsce słynące z ogromnych, sycących, aromatycznych kanapek panini, które stały się kulinarną ikoną miasta i nie bez powodu. Kolejka niczym za komuny za papierem toaletowym, ale w końcu doczekaliśmy się. W kanapce tej znajdują się włoskie wędliny, sery, sosy i dodatki i muszę przyznać, że była bardzo pyszna. Most Złotników, najstarszy z mostów w Florencji na rzece Arno, został zbudowany z ciosów kamiennych w latach 1335-1345 w miejscu, gdzie był dawny most drewniany w okresie starożytnego Rzymu. Początkowo znajdowały się tu rzeźnie i garbarnie, ale w XVI wieku książę Ferdynand I Medyceusz kazał je usunąć z powodu nieprzyjemnych zapachów. Od tego czasu most zapełniły złotnicze i jubilerskie warsztaty i do dziś można tu kupić biżuterię i pamiątki. No cóż, niestety nic nie kupiłem, ponieważ nie zabrałem ze sobą drobnych. Le strade scure si riempiono di voci, uniti siamo torce brillanti e feroci, dalle ceneri nascerà un nuovo giorno, teniamoci stretti per un ritorno. Contro la guerra dobbiamo combattere, la pace è un sogno che possiamo battere, con il cuore forte e gli occhi di brace, scriviamo insieme la nostra traccia. Byliśmy w okresie, kiedy rzeka Arno była nieco wzburzona po ostatnich deszczach. La rabbia serve solo da motore, ma l'amore muove ogni nostro cuore. Un domani fatto di abbracci e sorrisi, il mondo canta i suoi nuovi inizi. Wieża San Niccolò, niegdyś część bramy lub portyku w dawnych murach obronnych Florencji. La guerra dobbiamo combattere. Zmierzamy do punktu widokowego, a po drodze napotykamy na takie ładne mini wodospady. E gli occhi di brace, scriviamo insieme la nostra traccia. Plac Michała Anioła to nic innego jak bezpłatne miejsce widokowe na całą Florencję.
Piękna tutaj jest panorama miasta, jak również piękne są krajobrazy związane z wzgórzami toskańskimi. Plac degli Uffizi jest to wąski plac z posągami wielkiej postaci włoskiej historii i kultury. Plac Santa Croce już od średniowiecza był miejscem zgromadzeń publicznych, turniejów i wydarzeń. Od XVI wieku rozgrywa się tutaj słynne calcio storico fiorentino, czyli brutalna historyczna forma futbolu. Plac jest otoczony eleganckimi pałacami i kawiarniami. Kościół Santa Croce jest gotycką świątynią z piękną fasadą z XIX wieku wykonaną z białego i zielonkowego marmuru. W kościele tym m.in. pochowani są Michał Anioł, Galileusz, Dante Alighieri. Choć pochowany w Ravennie, w Santa Croce znajduje się jego symboliczny grób. Kończę swoją wycieczkę przy katedrze Santa Maria del Fiore, na które pada światło zachodzącego słońca. Jeśli podobał Ci się mój film, to go polub i zasubskrybuj mój kanał.